Znajdujemy się w garażu, w końcu w garażu, a nie pod blokiem. Z tymi uszami wyjmujemy, ale to zaraz wyjmiemy ten kubeł, on waży niecałe 10 kg z tego co pamiętam. No i będziemy też zmieniać umiejscowienie mocowań pasów, dlatego że tutaj to nie jest dobrze. No w ten sposób się go tutaj... O, i teraz możemy na przykład przekosić sobie. Tu kiedyś był oryginalny fotel, potem był kubełek, a teraz będą nowe szyny. To waży do 10 kg. Dobra, próba fotela, moi drodzy, wsiadam. A swoją drogą lampy, no to jeśli się dzisiaj uda, one też zostaną zmienione. Za mną moje auto z fotelem, który no nie należy do mnie, proszę bardzo. Tu jest nowy fotel, zaraz będzie go, znaczy nowy, stary nowy fotel, w którym jeździłem teraz przez chwilę, zanim przyszedł ten fotel z Bimarco i swoją drogą to mamy pewną małą współpracę, dzięki której będę miał dla was kod rabatowy właśnie do zakupów w Bimarco. To za chwilę. Zrobiłem wam ankietę i pytałem, jaki wziąć kubeł. Wielu z was zaznaczyło cały czarny i rzeczywiście cały czarny jest fajny o tyle, że jest taki clean look, no nie? Samochód wygląda po prostu zwyczajnie czysto. Natomiast ja zdecydowałem się wziąć niebieski. Do tego fotela mam dołączone szyny i mam dołączone nowe mocowania, ponieważ te stare, jak zobaczycie co tu się działo z tymi mocowaniami, to jeśli znacie się na mechanice, złapiecie się za głowę i już tutaj widać, że było dużo kombinowane, natomiast tu są fabryczne szyny, tu jest ucięte, ja to pokażę, tu jest ucięte, żeby to można było, właśnie, po co to jest ucinane i zagięte? A, żeby to można było przesuwać, ale nie można przesuwać, ponieważ jest skoszone pod kątem, także teraz w tym momencie Bimarco bodajże, jak on się tam nazywał? Ekspert? Coś w tym stylu. Albo jakiś GT, no nieważne. Z tymi uszami wyjmujemy. No i już nowy fotel. Tych górnych uszu nie będzie, tylko tutaj z tej i z tej strony. Ja sobie do każdego fotela używałem takiej nakładki wypychającej lędźwia, ale wydaje mi się, że do tego Bimarco, to już się trochę to psuje, to kosztuje parę złotych, że do tego Bimarco to ja sobie zastosuję jakąś taką oryginalną, właśnie dedykowaną do kubełków poduszkę, żeby mi wypchało lędźwia, ale to zaraz wyjmiemy ten kubeł, on waży niecałe 10 kg z tego co pamiętam. No i będziemy też zmieniać umiejscowienie mocowań pasów, dlatego że tutaj to nie jest dobrze, a dobrze będzie tu, gdzie są zamontowane na dole pasy oryginalnie, nie? Gdzie idzie ten pasek, o tutaj. Drugi z drugiej strony może być i to środkowe mocowanie będzie zmienione, ale to zobaczycie. Co jeszcze, to marzy mi się, żeby w końcu zmienić zderzak, zmienić lotkę i naprawić błotnik, a też zauważyłem, że z drugiej strony tutaj gdzieś, nie będzie tego teraz widać, bo auto jest umyte, ale gdzieś jakiś mały purchelek się pojawił. Właśnie one się często pojawiają pod wlewem paliwa. No i to jest problem, ale auto mam w miarę umyte, tylko że ptaszki pod blokiem zrobiły mi niespodziankę i mówię, dobra, jak już wszystko pozmieniam w aucie, to umyję, a swoją drogą lampy, no to jeśli się dzisiaj uda, one też zostaną zmienione. Zarąbiście się siedzi w takim fotelu, naprawdę sprawia mi to niesamowitą satysfakcję, on jest głęboki, on jest tutaj naprawdę tu i tu mnie trzyma. O, w ogóle ta kata, a pasy mam OMP, no tragedia. On jest w porządku, on jest fajny, tylko że czasami musimy sobie jadąc po drodze spojrzeć w martwe pole. I w tym momencie pojawia się tutaj no niestety to ucho i z tym uchem to jest utrudnione, jeśli nie uniemożliwione, więc za każdym razem jadąc nie chcę robić tak, bo to dziwnie wygląda i jest niebezpieczne. No i to nie jest fotel na pewno do jazdy po drogach, nie? Z takimi uszami po drogach nie polecam, znaczy ja się przyzwyczaiłem już i już mógłbym tak jeździć, ale ogólnie to nie jest zalecane, czy nie jest to dobre. Tego typu fotel na tor jest naprawdę super, no i też mając kask, no nie, to jakbym miał kask, to bym był bliżej tego, więc przy każdym przeciążeniu, przy każdym uderzeniu, wiecie, no po prostu byłbym stabilniejszy niż z możliwością zrobienia sobie krzywdy. Po to te ucha są, żeby nas, ucha, żeby nas chronić, a nie żeby utrudniać. A w ogóle dlaczego teraz mam taki kubeł, a nie inny? No to sytuacja jest taka, że mój poprzedni sprzedałem, kiedy kupiłem inny, kupiłem Bimarco Dakar, ale się okazało, że był za ciasny, więc ten udało mi się pożyczyć na zastępstwo na jakiś czas. I teraz tutaj mamy właśnie tę kobrę, odpieczętowane tutaj już Cobra 3 jest napisane. Fajnie jakby to było w ogóle na czerwono, ale na niebiesko też może być. Nie będzie się tak rzucało w oczy. I co? I ten kubeł właśnie mi służył przez to, że mój już jest sprzedany, a w jakim był stanie to zaraz wam pokażę. Tu się trochę podziało, bo w środku druciarstwo jest robione, a tu jest mój stary oczywiście kubełek,
który będzie no, na sprzedaż, nie? Sprzedam go w najbliższych dniach, żeby mi się trochę zwróciło. Poza tym, że jest do przycia i wymiany tych wszystkich tutaj gąbeczek, to jest w bardzo dobrym stanie, natomiast no cóż. I wydarzył się mały klops, a mianowicie wgnietł się lekko tłumik. Ale to lekko. Prawie nie widać. Jak dostałem ten kubeł do samochodu, to miał pewne dziurki i postanowiłem zrobić pewną przysługę i takie te dziurki zabezpieczyć zapiętkami do butów, które używałem do naprawy. I powiem wam szczerze, że tego no nie widać, teraz to oczywiście jest takie światło, że to jest widoczne, ale o wiele lepiej to wygląda niż mocna dziura i mega się trzyma, bo jeździłem tym normalnie i działa. Fotel już zdjęty, no i tutaj chciałem wam pokazać, jak pięknie był mój fotel zamontowany przez 5 lat? Co najmniej, tak mi się wydaje. Więc tak, zacznijmy od tego, że no w ten sposób się go tutaj... O, i teraz możemy na przykład przekosić sobie. I tutaj jest, sobie się trzyma, a tutaj się nie trzyma. Dobrze, przekosiliśmy sobie, także tutaj się nie ruszy. Tu jest profesjonalnie zrobiona dziureczka, żeby to wszystko działało, proszę państwa. No, jest to wycięte, prawda, tak jak to było dedykowane, to jest dedyk oczywiście, pomalowane pięknie. I to było tak, że jak się dokręciło na maksa w ogóle pod dobrym kątem mocowanie, to blokowało się o tę sprężynkę tutaj i przez co po prostu fotel się nie ruszał. Nie mogłem sobie w żaden sposób fotela przód tył przesunąć. O, teraz będzie prosto, no nie wiadomo kiedy będzie prosto, ponieważ to jest takie świetne. Jak widać, tutaj też śruby były wcześniej zamontowane w ten sposób, ale one były też pod kątem, to znaczy fotel szedł sobie pod kątem w środku, ja o tym nie wiedziałem nawet. Czy to było bezpieczne? Nie skomentuję, ale było i działało jako tako. W ogóle tu mi się kiedyś wylał olej, ale już jest sucho, o dziwo też. Jest taka opcja, zobaczcie, bo mamy teraz szyny pod kątem i jak ja miałem przed operacją byłem, nie? To ja musiałem tak trochę siedzieć nie tak, tylko tak pod kątem, że jakby jedną nogę miałem dalej. I może po to właśnie poprzedni właściciel tak zrobił, bo po prostu żeby dla ludzi z problemami z kręgosłupem, że ktoś ma jakiś problem. O, wypadło. No to cóż, no to już się problemów z kręgosłupem nie wyleczy niestety. Natomiast tu kiedyś był oryginalny fotel, potem był kubełek, a teraz będą nowe szyny. W tym momencie już są oryginalne szyny zdemontowane. Raczej nawet nie było z tym problemu. No i tutaj są jakieś takie dwa kikuty odstające, w sensie dwie śrubki, które coś tam trzymają od dołu. Może jakąś osłonę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ... Znaczy zaskoczony to może nie, ale zobaczcie. Tu się pokrywa ta dziurka. No i teraz przesunę szynę i pokażę wam z przodu. No i proszę, ta wystająca śrubka tu się wpasowała i kolejny otwór również pasuje. Więc możemy montować obie szyny. Z racji, że szyny są uniwersalne, no to pałąk też był taki trochę ściągnięty. No i trzeba było go podginać w różne sposoby. No w pewien sposób się go tutaj dopasowało, dobiło. No i w tym momencie ja mogę sobie złapać, poluzować i te szyny będą chodziły. One nie chodzą razem z pałąkiem, tylko chodzą sobie niezależnie. Pałąk tylko je tutaj poluzowuje, żeby można było przesuwać fotel, a jak się przesuwa, to już zobaczycie, kiedy sobie go założę. Można powiedzieć, że ostatnia prosta, ponieważ szyny już są na miejscu i na miejscu są też mocowania kubła. Jak widzicie, jest to w ten sposób założone. Działa mi tutaj regulacja. Wszystko właściwie tutaj jest tak, jak być powinno. Po raz pierwszy chyba w tym samochodzie tak to będzie zrobione, jak Pan Bóg przykazał, można tak powiedzieć. No i co? Zaraz będzie tu wkładany fotel, będzie dopasowywana wielkość, znaczy wysokość. Ja sobie go tak lekko pochylę do tyłu, żeby wygodniej, fajniej się siedziało, tak bardziej rajdowo oczywiście. No i co? Przymierzę się do niego i będziemy skręcać wszystko na maksa. Kubeł już leży, wyjęty z folii. Bimarco Cobra 3. Hawcik jest, materiał jest taki no inny niż w moim poprzednim i wydaje się być trochę grubszy, przez co będzie, no wydaje mi się, ciężej go wytrzeć. Zobaczymy jak z czyszczeniem, a teraz pokażę wam jak lekki jest taki kubeł. To waży do 10 kg, 8, może 8,5. Już mogę podnosić ciężary, bo za poduszkę złapałem. Także taki kubeł jest mega lekki. To jest monokok, czyli to jest zrobione z jednej części. Tu jest taka naklejka. Proszę bardzo. No i wybraliście widzowie, wy zdecydowaliście, że będzie to taki kolor. Czarny z niebieskim. Mi tu brakuje czerwonego, ale mam czerwone pasy, więc myślę, że będzie wszystko jak trzeba.
czas na montaż. Drodzy Państwo, jest i on, nowy kubełek Bimarco Cobra 3. Wygląda w ten sposób, teraz sobie przejdę, pokażę Wam, jak to wszystko jest zamontowane. Pas jest zamontowany lepiej niż wcześniej, bo do oryginalnego mocowania więc wygląda lepiej w tym miejscu. W tym miejscu będziemy kombinować, żeby go dopiąć do budy, ponieważ nie będzie się wtedy luzował. I tutaj też to z tyłu wcześniej bardzo latało, ja Wam pokażę z drugiej perspektywy. Z tyłu to bardzo latało, a teraz jest na sztywno. Kąt powinien być, znaczy ten kąt jest jeszcze dopuszczalny, gorzej jakby było jeszcze bardziej tam w sam dół, wtedy to było niebezpieczne. Teraz jest ok, ale mogło być jeszcze tak, wiecie, w ten sposób montowane do jakiegoś rollbara czy coś, wtedy byłoby najbezpieczniej. A oprócz tego Polarkiem się chciałem pochwalić, Peugeot Sport, proszę bardzo. Originals. Pirelli, mamy Magnety Marelli, mamy Ozeta, mamy Brembo, podoba mi się to, fajnie wygląda i pasuje mi to do kubła. Dobra, próba fotela, moi drodzy, wsiadam. Zobaczymy, czy w ogóle tu się wygodnie wsiada. No, wsiada się w porządku, nie tak jak do tamtego, bo miał trochę za wysoko te boczne części. Fotel jest wygodny, tu mam jeden pas i drugi. Spróbuję się, może nie tyle że zapiąć, co nałożyć sobie chociaż jeden pas. Mocno mnie to trzyma, nie poluzuje się. I bałem się też, że się nie zamkną drzwi właśnie. Spróbujmy zamknąć drzwi. No jest blisko, jest bardzo blisko, ale na szczęście się zmieścił. O, trochę tu ciemno. Pamiętajcie, że macie kodzik ode mnie do Bimarco 5%. Zawsze, kurczę, jakaś zniżka będzie. Jakbyście kupowali, to 5% mniej. A wiem, że wiele osób kupuje po prostu rzeczy w Bimarco, więc czemu by nie kupić taniej? Polarek najlepszy. No i co? Lecimy do lamp. Tu już mamy lampkę luźną, zdjętą. Ja je zaraz odpalę ostatni raz przed zdjęciem. Położę sobie tutaj, o proszę, mój zestawik. Mamy rozmontowany przód w ciągu, nie wiem, kilku minut, a tu są nowe lampy, które właśnie będę zakładał. Oryginalne lampy Valeo z czarnym środkiem, który jest no w takim lekkim połysku, więc jest troszeczkę ciekawszy niż matowy. Zobaczymy je już na aucie, także no myślę, że nie ma co tu pokazywać, po prostu zmienię lampy. Odpalę te. One właśnie teraz zrobiłem w nich małą przeróbeczkę, ponieważ sprawiłem, że nie świecą się już ringi, ponieważ ringi się poprzepalały troszeczkę. Teraz te lampki świecą sobie bez ringów. I nie wygląda to wcale źle, mają soczewkę i tak dalej, myślę, że tak jest spoko. Natomiast no, ringi w każdej chwili można by podpiąć, ale ja już z tego postanowiłem póki co zrezygnować i będę miał oryginalne lampy. Jest i nowa lampka, drodzy Państwo, więc proszę, tak wygląda już świecąco. Fajną miał żarówkę swoją drogą ten Niemiec, co mi sprzedawał te lampy, bo to z Niemiec przyjechały, ojciec mi przywiózł. I oto jest ta druga. No ona jest do polerki i tak dalej, więc szczęście mi sprzyjało. Znaczy no po prostu mi się udało kupić fajne lampki. Zobaczymy jeszcze je w świetle dziennym, natomiast ja jestem już zadowolony. No więc moi drodzy, status lamp założone. Mamy też drugą. Resztę pokażę już jak będzie auto umyte, natomiast no są fajne. Bardzo mi się podobają. Kubeł jest na swoim miejscu. Tu są moje stare lampy, bardzo matowe, trzeba by je przepolerować. A tutaj pozostałości, które zostały na przykład z naprawy paska klinowego, który się urwał. Są mi stare mocowania fotela, są mi szyny, jest i to pęknięte, jeszcze była jedna część. Co tam Rudy? Co tam Rudy? No tak, o tak. Oj, ty też chcesz, tak, dobrze już. Jaki ty jesteś ładny. Wszystkie jesteście ładne. A Rudy to jest atakowacz. A, będzie mruczane, tak? No. Co gryziesz? Co gryziesz? Jesteście słodkie.
Cześć. Może ktoś się zastanawiał, z jakiego auta jest wyciągnięty czarny kubeł. No to ten samochód wygląda tak. Drodzy Państwo, jest to 106 GTI, które już kiedyś na kanale było, a mianowicie chciałem Wam pokazać, jak na żywo brzmi skrzynia kłowa. No i ogólnie jak brzmi taki samochód, jak się zachowuje, ponieważ tak posiada kłową skrzynię i nie tylko, ponieważ wiele różnych modyfikacji innych. I kto wie, czy kiedyś ten samochód na kanale się nie pojawi. Natomiast zobaczcie sobie w środku, takiego shorta też będę miał. Tu jest jeden kubełek, tu jest drugi. Z tyłu jest dużo innych rzeczy, które nam nie są potrzebne do szczęścia. Karbonowe boczki, czarna podsufita i wiele innych. Jak to fajnie wygląda. Co to jest? Ciekawe, jak to działa. No, kiedyś myślałem o tym, żeby coś podobnego do siebie. Może nie Classic, tylko tego Black Boxa czy jakoś tak. O, chłodniczka oleju. JR Spec, okej, JR trochę jak Japan Racing. Wow, jaka grubaśna, ogromna. A bez niej by się grzał? Różnie to może być, nie? Jest. Dobra, ta Simotka też fajna, do 206 takie wkładają. Ma sensor, Jaki Emu ma wbudowany swój i tu nie trzeba. O, i tu jest ta przepustnica, tak samo jak u mnie to jest zaczepione. Znaczy no, w podobny sposób. No bo to jest kolektor nie od tego samochodu. Fabrycznie ten kolektor występuje z elektroniczną przepustnicą. Tu jest przepustnica mechaniczna. Jak mi się kiedyś ten znudzi, to sobie kupię takiego. A jak nie ja, to Igor może. Chciałbym taką kiedyś na pewno. Strasznie mi się ten samochód podoba. To jest Cup. Megane RS Cup. Trophy są mega drogie i trophy się nie przerabia, bo trophy będą rosnąć na wartości. Z tego co mi wiadomo. W ogóle strasznie drogie są te trophy, się to nie opłaca. Takiego kapa można sobie mieć, masz perę i to wystarczy. A w sumie to jeszcze Wam pokażę środek, bo tu jest bardzo ciekawie, ponieważ to jest przedlift i przedlifta to mamy na przykład żółtą wskazówkę obrotomierza. Żółte pasy, zobaczcie, tam są żółte pasy, plus fotele Recaro, bardzo poszukiwane, w sensie bardzo cenione przez właścicieli tych RS-ek. Kiera mi się niby nie podobała, ale w sumie tu jest całkiem spoko. No i autko wygląda w ten sposób całkowicie, no teraz tutaj przez szybę musiałbym mieć filtr, ale nie, wszystko widać, także Renault Sport, śliczne fotele i bardzo mi się te żółte detale podobają. Później są już czerwone w polifcie, a w ogóle to Wam wcześniej nie wspomniałem, ale ten fotel dla mojej wygody i komfortu jest wyposażony w podwójną gąbkę. Z tego co mi wiadomo, to tu jest troszeczkę więcej tej gąbeczki, przez co on będzie bardziej komfortowy do jazdy na co dzień, ponieważ ten samochód oprócz tego, że jest upalany, to jest oczywiście moim daily ukochanym. Także pierwszy raz wszystko pięknie, ślicznie, idealnie, oryginalnie zamontowane tak jak trzeba, a nie zrobione po łebkach i to mnie bardzo cieszy. Także tak wyglądam w fotelu już zapięty i jest mi bardzo wygodnie, jest mi naprawdę strasznie wygodnie. Jeszcze nie wiem, czy go sobie nie przesunę lekko do przodu. Właśnie, to ja może pokażę, albo nie. Jest ok, jest wszystko ok, nie będę kombinował, bo nie. Dobra, aż Wam muszę to wszystko pokazać. No. Ale my to zawsze, jak to robimy przy samochodach, to zawsze. Jak nie zwierzęta, to coś się dzieje. Coś się musi wydarzyć, patrzcie w ogóle jakie niebo jest piękne. No i co dalej z tym samochodem, drodzy Państwo, nie mam pojęcia, to znaczy może Wy mi doradzicie, po prostu polecicie coś, może Wy mieliście podobną sytuację w przeszłości, ponieważ no strasznie mi go szkoda.